miałam taki niesamowity przywilej, żeby urodzić się w wierzącej rodzinie. Moi rodzice przekazali mi wartości, które sama dzisiaj głęboko cenię. Tak naprawdę od pierwszego momentu życia byłam w kościele, wychowywałam się w kościele i poznawałam Boga. Zawsze w Niego wierzyłam, zawsze wiedziałam, że On jest, ale pomimo tego potrzebowałam momentu, w którym zadecyduję świadomie, że idę za Nim. Bo jako dziecko, mając 3 latka, oddałam Mu życie i wiem, że to nie było bez znaczenia. I na pewno w pewien sposób to na mnie wpłynęło i też od wielu rzeczy mnie zachowało, ale później, kiedy zaczęłam już tak dorastać, musiałam tą decyzję podjąć tak w pełni świadomie. Im bardziej dorastałam, tym więcej problemów się pojawiało, więcej trudności, one się nawarstwiały. Choćby to, co działo się w moich myślach. Miałam ogromny problem ze swoimi myślami, ze strachem tak naprawdę przed wszystkim. Moje myśli były niespokojne, było ich zbyt dużo, nie potrafiłam sobie zupełnie z nimi poradzić. Też zawsze byłam melancholikiem, więc miałam takie skłonności do popadania w głęboką zadumę, takie stany przygnębienia, depresji, które trwały nawet tygodniami, ciągnęły się i po prostu nie było z tego wyjścia. Moje myśli były ciemne, przytłaczające. Pojawiły się też takie ataki paniki, różne stany lękowe. Potem, kiedy to przybierało cały czas na sile, to nawet myśli samobójcze. I naprawdę to moje życie było takie, można powiedzieć, bardzo ciemne. Co było też takie szczególne, to nie potrafiłam się uśmiechać. Po prostu moja twarz nie potrafiła wyrażać radości. I tłumaczyłam to sobie tak, że skoro nic mnie nie rozśmiesza, no to dlaczego miałabym się śmiać? Ale miałam z tym ogromny problem i wydaje mi się, że tak przez około 2 lata po prostu nie uśmiechałam się. I wybudowałam wokół siebie taki jakby mur, oddzielając się od świata. Czułam się naprawdę bardzo samotnie, ale poniekąd z wyboru, dlatego że odnajdywałam w tym pewnego rodzaju satysfakcję, że jestem sama, że mogę się nad sobą użalać, że moje życie dla nikogo nie jest ważne. I cały czas pogrążałam się w tym, bo te myśli wtedy przychodziły ze zdwojoną siłą. Oddzielałam się od świata, jednocześnie chcąc, pragnąc po coś sięgnąć, ale nie mając odwagi, by to zrobić. Jednym słowem, byłam nieszczęśliwa. Ale wydarzyło się coś, co zapoczątkowało pewne zmiany w moim życiu. I wiedziałam, że to była rzecz zaplanowana przez Boga, kiedy On wyciągnął do mnie rękę. I było to tak, że pewnego dnia robiłam porządki w półce i natrafiłam przypadkiem zupełnie na pewną książkę. Czytałam ją już przedtem, ale jakoś nigdy nie zwróciłam na nią większej uwagi, a w tamtym momencie po prostu jej słowa zaczęły mnie bardzo dotykać. Była to książka o Bożych obietnicach. Były tam też wersety i niektóre z nich właśnie bardzo mocno jakby do mnie przemówiły. Tak, zupełnie niespodziewanie. Także zaczęłam płakać i wiedziałam, co się dzieje, ale od tamtego momentu zaczęłam myśleć o Bogu bardziej świadomie. Zaczęłam czytać psalmy, które niesamowicie mi pomagały, kiedy się bałam strachu, dodawały mi odwagi, takiej otuchy. I zaczęłam też prowadzić taki notatnik, w którym zapisywałam właśnie te wersety, które w taki szczególny sposób mnie dotknęły i moje jakieś tam krótkie przemyślenia też zapisywałam. I to był taki moment konfrontacji, kiedy zdałam sobie sprawę, że moje życie, takie ciemne, smutne, bez żadnej nadziei, bez żadnego sensu większego, ono zupełnie nie przypomina tego, o którym mówi Biblia, czyli pełnego radości, pełnego pokoju,
spełnienia. I właśnie przyszła potem taka noc. To była noc wielkich zmian, kiedy było już naprawdę bardzo ciężko. Przyszły znowu te myśli, przyszły różne wątpliwości i ja zdecydowałam, że już dłużej tak nie mogę po prostu. I zaczęłam płakać. Moja poduszka była całkowicie mokra od łez, ale prosiłam Boga, żeby przyszedł, żeby mi pomógł, bo ja po prostu nie chcę już dalej sama w taki sposób żyć, że po prostu sobie nie poradzę. No i On przyszedł, On odpowiedział i od tamtego momentu zaczęły się niesamowite zmiany, dlatego że Bóg zawsze przynosi zmianę, chociaż On sam nigdy się nie zmienia. To jest cudowne. Kocham to. Kolejnym takim ważnym bardzo wydarzeniem w moim życiu był mój chrzest, a wiąże się z tym też taka ciekawa historia niesamowitych zbiegów okoliczności, to jak Bóg to też cudownie zaplanował, z taką harmonią po prostu było w tym czuć, taką harmonię nieba. Zawsze kiedy Bóg działa, to właśnie w taki sposób. Było to tak, że pewnego razu byłam na chrzcie u nas w kościele i chrzciła się pewna taka mała dziewczynka, która miała może z 10 lat. I mnie to znowu bardzo, bardzo mocno dotknęło, dlatego że nigdy przedtem nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę, że dzieci mogą się chrzcić. I stałam tam i znowu płakałam przed Bogiem, bo wiedziałam, że to jest coś, co ja muszę teraz zrobić. To jest mój kolejny krok. I kiedy wróciłam do domu, to złożyłam Bogu taką obietnicę, że następnym razem to ja będę tam stała. I rzeczywiście spełniło się z Bożą pomocą. Dzięki temu, jak mnie cudownie prowadził. Stanęłam tam, ochrzciłam się, mając 13 lat. I był to najcudowniejszy dzień mojego dotychczasowego życia. Tak, i na tym chrzcie dostałam też 2 słowa od Boga. Tak naprawdę pierwsze, takie bardzo wyraźne, które dał mi w tamtym momencie. Jedno dotyczyło pójścia do młodzieży. Wiedziałam, że odnajdę tam dom, rodzinę, że jest mi to bardzo potrzebne do tego, żeby się rozwinąć. Ale na ten krok zdobywałam się przez 2 kolejne lata. Ale w końcu po tym czasie byłam już gotowa i faktycznie jest to miejsce niesamowitego wzrostu. Drugie słowo dotyczyło gry w uwielbieniu, dlatego że ja gram na wiolonczeli i Bóg gdzieś tam w pewnym momencie zaczął mnie kierować, żebym właśnie dołączyła do uwielbienia. Razem z moim tatą na początku przygotowywałam się i było to po prostu straszne. Początki były bardzo trudne, dlatego że ćwiczyliśmy w domu przed uwielbieniem całymi godzinami. Ja po prostu zalewałam się łzami, bo nic mi nie wychodziło, bo nie potrafiłam improwizować. To był mój główny problem. Stresowałam się bardzo, bardzo. Także cała się trzęsłam, smyczek mi wypadał z dłoni. Ale jakoś grałam, jakoś się przełamywałam. Jednak wszystko zmieniło się po moim chrzcie w Duchu Świętym, bo w tym momencie Duch Święty napełnił mnie niesamowitą odwagą, niesamowitą pewnością, taką bym powiedziała, że wręcz mocą prosto z nieba, że już przestałam się całkowicie stresować, zupełnie przestałam się przejmować. Wychodziłam tam na scenę przed kościół i grałam z taką lekkością, że sama się temu dziwiłam. Po prostu Duch Święty wypełnił mnie sobą. Także już więcej nie grałam ja i nie grałam jakichś po prostu piosenek, nie grałam pieśni chwały, ale cała stałam się pieśnią chwały. No więc to było cudowne. I z Duchem Świętym moje życie i właśnie uwielbienie wkroczyło w zupełnie nowy wymiar. Z nim wszystko się przemieniło, jakbyśmy przeszli po prostu kilka szczebli po drabinie naraz, za jednym razem do góry. Gdybym miała określić w jakiś sposób, porównać to moje życie przed poznaniem Boga takim bliskim i przed właśnie chrztem w Duchu Świętym, a tym, który jest teraz, to powiedziałabym, że byłam kiedyś niewidoma, a teraz widzę, dlatego że
Było mi zupełnie obojętne, czy jest lato, czy jest zima. Bałam się dnia, byłam przestraszona nocą. Tak naprawdę właśnie nic nie sprawiało mi radości, wszystko tylko mnie przytłaczało. A w momencie, kiedy poznałam Boga, moje oczy się otworzyły i zaczęłam dostrzegać całe piękno świata. Zaczęłam słyszeć cudowną melodię, którą śpiewa całe stworzenie, kiedy wielbi swojego Stwórcę. Zaczęłam słyszeć muzykę, jakby inaczej ją przeżywać. Zaczęłam słyszeć śpiew ptaków, który mnie zachwycił. Tak, i właśnie czułam się jak takie nowonarodzone dziecko. Myślę, że to określenie narodzić się na nowo w Bogu ma wielki sens, dlatego że ja czułam się zupełnie jakbym była malutkim dzieckiem, które odkrywa z takim zachwytem piękno świata i dla którego każdy dzień jest czymś innym, czymś wyjątkowym, czymś do odkrycia. Tak naprawdę pory roku, wiosna, lato, jesień, zima były dla mnie po prostu niesamowitym, zupełnie nowym odkryciem. I w Bogu zaczęłam chodzić po tym świecie i po prostu trwać w takim podziwie dla tego, co On stworzył. Tak, więc to było niesamowite. I co jeszcze, no to właśnie to, że nie potrafiłam się uśmiechać, a w momencie, kiedy Bóg mnie przemienił, dał mi też nową twarz i teraz już nie potrafię się nie uśmiechać. I czasem nawet bolą mnie policzki, ale muszę się uśmiechać nadal, bo ta radość po prostu we mnie jest. Bo odnalazłam szczęście w Bogu i wiem, że nigdzie indziej bym go nie odnalazła, a w Nim ono jest pełne, ono jest wieczne, ono jest po prostu nieskończone. Dopiero poznając Boga, poczułam, że naprawdę żyję. Moje życie nabrało kolorów, nabrało smaku, nabrało zapachu i stało się czymś naprawdę pięknym. I to, co Bóg mnie uczy ostatnio, to na przykład słuchać Go. W tym też się rozwijam ostatnio. On mi pokazuje różne rzeczy i ja uczę się być wrażliwą na Jego głos. Słyszałam kiedyś też takie mądre słowa, że na ile my będziemy konkretni z Bogiem, na tyle On będzie konkretny z nami. I to jest prawdą w moim życiu. Sprawdza się to, że kiedy zadaję Bogu konkretne pytania, to On daje mi konkretne odpowiedzi. I czasem jest tak, że niby chcemy usłyszeć Boga, ale tak naprawdę Go nie słuchamy, albo tak naprawdę nie mamy czasu, żeby usłyszeć Jego odpowiedzi. Także ostatnio naprawdę się tego uczę i Bóg otwiera drzwi po prostu. Otwiera drzwi, daje mi swoje słowo, daje mi swoje obietnice, daje mi różne sny, wizje, inspiracje. Na przykład ostatnio przyśniła mi się pieśń, wstałam w nocy, napisałam ją i po prostu wiem, że to jest taka pieśń inspirowana z nieba, od Ducha Świętego. Więc to jest naprawdę coś pięknego. Uczę się też ostatnio, jak chodzić w autorytecie Bożej Córki i w jaki sposób iść przez życie, doświadczając Go w pełni. Nie tylko zadowalając się jakimiś takimi zwykłymi rzeczami, z tym, co jest, żeby jakoś przeżyć, ale sięgając po więcej z Bogiem, dlatego że tak naprawdę wszystko, co jest Jego, należy także do mnie. I jestem Jego córką, jestem księżniczką, więc tak, uczę się tego, w jaki sposób ustanawiać pewne rzeczy w modlitwie, w jaki sposób wykorzystywać to, co On mi dał i nie zmarnować ani najdrobniejszej chwili, ani najmniejszej rzeczy, którą On mi podarował. A nade wszystko Bóg jest moim najwspanialszym przyjacielem. Uwielbiam na przykład chodzić z Nim na takie poranne, romantyczne spacery we dwoje. To jest cudowna rzecz. Rozmawiam z Nim każdego dnia. Pokazuje mi wiele rzeczy, prowadzi mnie, wspiera mnie i jest największą miłością mojego życia. Życie to jest cud. I mimo, że
jest także trudne, jest niezaprzeczalnie piękne. Że to jest cudem, który trzeba nauczyć się odkrywać, a w Bogu jest to naprawdę możliwe.